Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Jak widzicie, stoimy przed drzwiami do mojego mieszkania. Chciałam Wam pokazać moje mieszkanie, kiedy jest puste, kiedy jeszcze nic nie mamy w nim ułożonego, zrobionego, a to dlatego, że możecie sobie zobaczyć, jak takie puste mieszkanie koreańskie wygląda, a po drugie bardzo długo mi zajmie pewnie urządzanie mieszkania, organizowanie tego wszystkiego, więc chciałam Wam pokazać to mieszkanie i jak widzicie, tu mamy drzwi, one są oczywiście na kod oraz mamy interkom, czyli wszystko możemy po prostu widzieć, kto przyszedł do naszego mieszkania. Mamy też w planie zamontować tutaj kamery, ponieważ mamy tutaj bardzo duży przedsionek. Co jest bardzo dużym plusem, będziemy mogli na przykład postawić tutaj rower i bez problemu nikt nas nie okrzyczy. Dobra, podchodzimy, ja wpiszę kod i wejdziemy do środka. I Was zapraszam do mojego mieszkania i jak już wcześniej widzieliście, to nie pierwsze mieszkanie, to oczywiście mam przedsionek. Przedsionek tym razem nie jest za duży. Od razu przy drzwiach mamy takie miejsce i ono jest otwarte. W przeciwieństwie do tego wcześniejszego mieszkania właśnie to miejsce jest otwarte. Jak widzicie, nie ma tutaj za dużo miejsca, jeżeli chodzi o przechowywanie rowerów, dlatego ja się bardzo cieszę, że na zewnątrz będę mogła na spokojnie przechowywać swój rower. I jednym z takich lepszych miejsc właśnie w tym przedsionku to jest ta spora szafa. Tutaj też mamy miejsce na podłączenia internetu, z tego co widzę, i elektryczności, czyli korki. Jeżeli coś nam wysadzi, to wtedy właśnie prawdopodobnie tutaj jest bardzo dużo miejsca na poustawianie butów. Zdziwilibyście się, ale jest tutaj całkiem sporo, więc myślę, że się pomieścimy. Tym bardziej, że pod samą szafą mamy także sporo miejsca, żeby jeszcze te, które najczęściej nosimy, położyć także od spodu i nie będzie to za bardzo widoczne, więc to jest naprawdę duży plus. Nie jest to duży przedsionek, tak jak wcześniej, ale jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać, która jest naprawdę moim zdaniem rewelacyjna. Magicznym lustrem znajduje się takie miejsce, gdzie ja naprawdę jestem z niego zadowolona i jest naprawdę dużo miejsca, dzięki czemu mogę poukładać właśnie takie dodatkowe rzeczy, jak możecie zauważyć, wodę albo papier toaletowy, którego mamy w nadmiarze. Specjalnie zamówiliśmy już do tego mieszkania, żeby nie tachać więcej w trakcie przeprowadzki, ale jak widzicie, jest naprawdę tutaj dużo miejsca, więc myślę, że takiego czegoś nam brakowało w naszych starych mieszkaniach, bo chyba z tego co kojarzę, żadne z naszych wcześniejszych mieszkań właśnie nie miało takiego schowka. Naprawdę fajnie to jest zrobione, dużo miejsca jest, chociaż nie mam werand, to już Wam zdradzę, nie mam za dużo werand, nie są one duże, więc właśnie takie miejsce, gdzie można coś pochować, jest naprawdę dużym plusem. Dla mnie rewelacja. Pierwsze miejsce, do którego wejdziemy, to po prawej stronie znajdują się drzwi i jest to pierwsza łazienka. Łazienka w Korei to taki klasyczek, jak możecie zauważyć, lustro. Pierwsza łazienka to jest oczywiście wanna oraz toaleta i zlew. I to jest wszystko, co tak naprawdę taka pierwsza łazienka dla gości ma w sobie. Nie za dużo. Fajne jest to, że w tym mieszkaniu mamy także ten hos, jak to się nazywa, taki wąż z wodą pod ciśnieniem. Tego mi brakowało na przykład w tym wcześniejszym mieszkaniu, bo prawdopodobnie właścicielka po prostu z tego zrezygnowała, a mi tego bardzo mocno brakowało. Jest to naprawdę klasyczna łazienka koreańska, a my teraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Rzut z
daleka na nasz przedsiontek. Przepraszam za rzeczy, ale my co chwilę coś, jak przyjeżdżamy tutaj, to także przy okazji znosimy. Fajnie, tutaj jest działająca lampa, od razu się zapala, kiedy ktoś przychodzi, więc naprawdę fajny plus. Tutaj korytarz, to jeszcze Wam nie pokazuję, a wejdziemy do pierwszego pokoju. Tutaj już urzęduje nasz kot. Dzisiaj go przyprowadziliśmy, dlatego mój wygląd jest jakoś mocno zadowalający, ale tyle stresu, ile przeszliśmy właśnie z naszym kotem, to nie życzę nikomu, ale na szczęście to już jest ostatnia przeprowadzka. Dobra, teraz jesteśmy w pokoju pierwszym z 3 takich zamykanych pokoi i jest to pokój bawialnia razem z garderobą mojego męża. Dostaliśmy tutaj razem z tym pokojem wbudowaną garderobę, gdzie mój mąż będzie miał swoje rzeczy. Już ma swoje rzeczy, nie będę może Wam pokazywała wszystkiego, bo jest po prostu bałagan. To jest szybko mieliśmy okazję przenieść, to po prostu przenieśliśmy, ale naprawdę dużo miejsca tutaj ma. To nie jest mój pokój komputerowy. Mój pokój komputerowy będzie inny, ale to za chwilę Wam pokażę, jak będzie wyglądał. Jest to pokój zabaw dla Eliasza. Tak, tutaj będą jego wszystkie zabawki. Są te pokoje mniejsze niż w poprzednim naszym mieszkaniu, dlatego też Eliasz będzie miał 2 pokoje. Ten właśnie będzie pokojem zabaw. W tym miejscu ustawimy jego wszystkie zabawki, zorganizujemy tak, żeby było ładnie i pięknie. Tak, żeby w tym pokoju mógł się bawić, a jak przyjadą goście, słuchajcie, to mamy zamiar, że wtedy rozkładać tutaj materac, Eliasza zabawki przenieść do jego pokoju, a tutaj na spokojnie, żeby nasze goście mieli zamykany pokój, taki właśnie przyjemny. Pokażę Wam teraz może mój widok. Widok z okna, jak widzicie, dzisiaj nie jest za ładna pogoda, niestety, ale mamy całkiem ładny widoczek na okolice. Tutaj są takie właśnie mniejsze domki rodzinne, nic wielkiego. Jesteśmy na 5. piętrze, więc jest nisko. Po lewej stronie jest jeden budynek, po drugiej stronie mamy dalszą część tego budynku, więc tak niestety mamy, ale co prawda nasz widok nie jest taki piękny jak w tym mieszkaniu, w którym nadal jesteśmy, ale myślę, że i tak źle nie jest. Nie mamy jakiegoś wielkiego budynku przed sobą, więc światło słoneczne mamy od 1:00, jak dobrze pamiętam, do 18:00, 18:30, więc na spokojnie możemy się delektować słońcem, jeżeli jest, bo dzisiaj, jak widzicie, nie ma. A tak, doszliśmy do kolejnego pokoju, który będzie sypialnią naszego syna. Będzie łóżko. Łóżko jest całkiem spore, więc także troszkę okna zasłoni, ale na spokojnie tu i tak będzie kurtyna zasłaniająca okno. Tutaj aż tak bardzo się nie przejmujemy, że to łóżko będzie zasłaniało okno. Dobra, nie jest on duży, tak jak wspominałam Wam, pokój. W ogóle tutaj te 2 pokoje naprawdę malutkie są, ale pewnie się zastanawiacie wtedy, gdzie jest mój pokój, gdzie ja będę montowała dla Was filmy, gdzie ja będę spędzała mój czas i czas dla Was będę spędzała w dodatkowej części oddzielonej w tym mieszkaniu. Tak. Jestem zdziwiona, jakbyśmy ogólnie na samym początku zdziwieni, że właśnie takie coś dostaliśmy. Jest to naprawdę duże, jest to długie. To jest właśnie to, że to jest bardzo długie, więc ja już postanowiłam, że tam z tyłu będzie moje biurko. Tutaj jest w planie zrobienia kącika takiego rodzinnego do czytania na przykład, gdzie będziemy mieli jakieś pufy, regały z książkami i jest właśnie taki pomysł. Jak to wyjdzie, zobaczymy, ale widzicie, jest to naprawdę duże i to też jest tak pomyślane, że będzie to taki kącik, dlatego że mamy tutaj otwarte to pomieszczenie. To jest tak jakby drugi salon w tym mieszkaniu, więc będzie on po prostu otwarty. Był też pomysł na to, jak widzicie, jest to naprawdę wąskie, ale długie, więc chciałam tak zorganizować, podzielić to jakoś pomieszczenie, żebyśmy mogli właśnie nie tylko ja, ale także moja rodzina skorzystała z tego miejsca.
Były też propozycje takie, żeby tutaj zrobić pokój bawialny dla naszego syna, ale też pomyślałam o tym, że naprawdę dużo bałaganu się dzieje właśnie w takim pokoju zabaw dla dziecka. Nie da się tego pomieszczenia zamknąć, nie da się tak naprawdę nic zrobić, kiedy chcemy na przykład nie patrzeć na bałagan, więc pomyśleliśmy, że lepiej zrobić mu osobny pokój bawialniany, gdzie będzie mógł sobie na spokojnie tam tworzyć swoje rzeczy, zabawkami się bawić i w razie potrzeby po prostu zamknąć pokój i chociaż przez moment odetchnąć od bałaganu w mieszkaniu. Mam nadzieję, że ten wypali. Jeżeli nie, to po prostu będą zmiany. Tak właśnie jest z nowymi mieszkaniami, gdzie można po prostu na spokojnie zmieniać. Pokój także ma drzwi i jest to jedna z 3 werand w tym mieszkaniu i to jest takie bardzo malutkie pomieszczenie, nie jest ono za duże, ale myślę, że w sam raz, żeby poukładać tutaj, zrobić fajne półki, także oraz poukładać wtedy wszystko ładnie na półkach i bardziej tu by były rzeczy w stylu na przykład rzeczy zimowe latem, a zimą letnie rzeczy, plus walizki, plus takie różne inne pierdołki, których najczęściej nie używamy, a od czasu do czasu tylko. Tutaj jest też okno, tylko właśnie będzie trzeba uważać bardzo, żeby tutaj grzyb nie wlazł. Idziemy teraz do salonu, ale przechodząc do salonu właśnie chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dużym plusem tego mieszkania, na co też bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, żeby właśnie nie było grzyba. Obawiałam się tego strasznie, walczymy w tym mieszkaniu z tym grzybem non-stop i to było dla mnie bardzo ważne, żeby w tym nie było, bo to mieszkanie kupiliśmy. Nie chciałabym, aby doprowadzić do tego, aby tutaj był grzyb. I już jesteśmy w moim salonie. Może się wydawać mniejszy, bo jest mniejszy. Na pewno jest krótszy. Jest dużo krótszy, tak gdzieś myślę, że o połowę. Tak, myślę, że na spokojnie o połowę od poprzedniego mieszkania na Detti. Podobne do Sejong, tak mi się wydaje. Tutaj nigdy nie było werand, więc to mieszkanie jest bez tych długich werand, jakie było można spotkać w innych mieszkaniach. Na pewno jest przyjemny. Myślę, że jest przyjemny, zrobi się tutaj naprawdę przytulnie. Jedną podstawową rzeczą, którą muszę tutaj zrobić, to na pewno będę myślała o tym, aby założyć firany. Widzieliście, sąsiadów mamy tutaj naprawdę bliziutko. I drugą rzeczą to, jak będę miała tylko okazję, to na pewno wymienię te żarówki. Bardzo mi się one nie podobają, są za jasne, są takie bardzo intensywne i z tego co kojarzę, nie da się tutaj właśnie redukować, zmieniać natężenia światła, ani nie można tutaj zmieniać koloru światła, więc na pewno tutaj będę myślała nad tym, żeby jeszcze może troszkę łagodniejsze te światło. Wiem, że twarz lepiej wygląda, od razu jakoś tak ładnie. Zobaczymy jeszcze nad tym, pomyślę, na pewno. Jak widzicie, wszystko jest jednak w takiej kolorystyce bardzo delikatnej i mamy sporo drewna, podłoga jest drewniana, więc tutaj będę właśnie patrzyła na to, żeby zachować kolorystykę właśnie też taką bardziej delikatną, wprowadzę jakiś jeden intensywny kolor, ale to już na przyszłość, nie będę już rozgadywała się w tym temacie, pokażę Wam dalsze rzeczy, co mamy w salonie. Rzeczą, na której właśnie staliście, to są półki dodatkowe, więc naprawdę półek mamy sporo. Mamy też tutaj włączniki światła i jest ich naprawdę dużo. Ja jeszcze nie ogarniam, które dlatego nie jest lekko. To jest bardziej do korytarza i do kuchni, a do światła w samym salonie mamy tutaj i jest to oczywiście razem z intercomem, czyli widzimy, co się dzieje na zewnątrz, kiedy ktoś do nas przychodzi. Możemy otworzyć drzwi, możemy zadzwonić po pomoc i dalej mamy na pewno włącznik, który możecie kojarzyć z mojego filmu w Sejong. To właśnie podobny był razem ze światłami. Mamy też włącznik kontaktów. Nie wszystkie muszą od razu działać kontakty. Możemy w niektórych pomieszczeniach powyłączać, więc jest to także plus. Oraz mamy wyłącznik wszystkiego naraz. O.
i wyłączyły się światła i włączyły się wszystkie światła. Tutaj jest ustawianie do ogrzewania. Ono nie działa, dlatego że my nadal nie mamy... Jesteśmy przed przeprowadzką, jutro jest ta przeprowadzka, dlatego dzisiaj nie mamy nadal gazu, więc dopiero jak będzie gaz, będziemy mogli sterować i możemy sterować z tego pomieszczenia wszystkimi pokojami. A więc to jest taki jakby centrum dowodzenia naszego mieszkania. No, kolejną fajną rzeczą to są półki kolejne w korytarzu. Mamy do samego dołu, do poustawiania wszystkich fajnych półek, plus, proszę, kolejne półki już zamykane i kolejne tutaj. Więc naprawdę jest jest naprawdę dużo wszystkich półeczek. Powiedzieć, bo jest to tutaj zastawione. O. I tutaj w tym przedsionku także są półki, spójrzcie, na klucze mojego męża, żeby mi nie ustawiał w końcu w kuchni wszystkiego naraz. Ja na jakieś pierdołki właśnie przed wyjściem, więc naprawdę jest tego od groma. Myślę, że to chyba jest największy plus tego mieszkania, że schowków jest tutaj naprawdę dużo. W końcu mam gdzie wszystko pochować i nie wszystko będzie widoczne naokoło. Jednym z minusów, którym chciałam Wam teraz powiedzieć, wchodzimy właśnie do kuchni, to jest moja wyspa. Wyspa jest tutaj naprawdę dużym minusem, jest mikro. Taka naprawdę malutka. Tą, którą teraz mam, to jest gdzieś do tego miejsca, a ta jest naprawdę malutka, że mieści się tylko miejsce na babstot, czyli na ryżowar. Będziemy się starać zrobić większą tą wyspę, pewnie dokupimy po prostu półek i blatu. To dlatego, że chcemy podłączyć tutaj zmywarkę. To jest kolejny minus tego mieszkania. Nie ma ich wiele, ale to są takie minusy, które możemy poprawić, które możemy zrobić i tutaj nikt nam nie powie, że nie możemy, bo jesteśmy tego miejsca właścicielami, więc to jest duży plus. I prawdopodobnie zamiast dostawiać, może kupować, to użyjemy tą szafkę, a to jest szafka, gdzie idealnie zmieści się nasza nowa zmywarka. To miejsce nie ma zmywarki, więc moim marzeniem jest, żeby kupić zmywarkę i prawdopodobnie postawić tutaj. Ale kupno zmywarki to oczywiście taki długoterminowy plan. Zobaczymy, jak on będzie wychodził nam. Na pewno postaram się, jak tylko będzie okazja, to na pewno kupić ją w najbliższym czasie, powiększyć wtedy tą wyspę i będę najszczęśliwszą kobietą i to mieszkanie będzie moim wymarzonym. Za to u góry jest całkiem sporo szafek. Nie są one głębokie, jakby mogło się wydawać, wąskie, ale myślę, że to też jest w jakimś sensie plus, dlatego że będzie łatwiej po prostu sięgać po rzeczy, niż tam wykopywać je z głęboka. Nic wielkiego. Wszędzie te szafki wyglądają tak samo. Jedną oczywiście rzeczą, która tutaj jest, to jest właśnie ten także interkom. Nic jeszcze nie działa, a to dlatego, że po prostu jeszcze nie jesteśmy tu wprowadzeni. A tutaj chyba można go włączyć w ogóle. No i coś tam, Czyli oprócz telewizji, oprócz posłuchania radia właśnie można zobaczyć kamery, albo można zobaczyć, kto jest poza naszym raczej kto dzwoni do naszego domu. Dużym też takim fajną rzeczą, chociaż nie wygląda to jakoś super estetycznie, ale to jest też taka korejska rzecz, gdzie jest taka listwa z kontaktami. To jest bardzo praktyczne, chociaż ładne nie do końca, ale jest praktyczne, to jest najważniejsze, to właśnie ma kontakty dodatkowe. Tutaj do powieszenia jakichś takich pierdół. Widzicie? Wygląda tak. Widzę, że nawet tutaj chyba książka kucharska jest. Bardzo fajna. I zegar. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Skorzystam nieraz. No. Zlew jest klasyczny, połki pod zlewem. Tutaj też jest coś śmiesznego, o czym Wam jeszcze nie mówiłam, a warto powiedzieć. To jest na przykład, to jest właśnie do tego.
Możemy włączyć od dołu działanie wywietrznika. Jakiś taki gadżet, ale nic wielkiego. Ma fajne dodatkowe półki tutaj. Chyba z tego co kojarzę, na jakiegoś ręcznika na noże. Tutaj mamy wbudowany piekarnik, który nigdy nie był używany. Nigdy. Jest tak czysty jak nowy, więc 7 lat pewnie sobie tutaj stoi. Nieużywany. Wiatrak też czyściutki się świeci, więc rewelacja. No, Koreańczycy nie używają, my używamy, więc tym bardziej skorzystamy. Jest półka do poukładania rzeczy i jest też także takie coś. Jak w koreańskim domu oczywiście mamy włącznik na gaz i to jest włącznik bezpieczeństwa. Powinniśmy wyłączać go wtedy, kiedy nie korzystamy z gazu. Gazówka, wszystko jest Magica. Magic jest to firmowe, ale nie jest to taka super jakość jak Samsung albo LG. Ale działa, nie rozwala się, to nie będziemy narzekać, nikt nie będzie narzekać. Ja na pewno nie. O, proszę, tutaj mamy kontakty kolejne i tutaj zamiast wyspy ludzie po prostu mają stoły, co mi się bardzo nie podoba, bo ten stół po prostu jest ustawiony w taki sposób i krzesła wchodzą do kuchni. Dlatego chciałabym to zmienić. Widok z okna jeszcze. I kolejnym dużym plusem tego mieszkania jest to, że ktoś pomyślał, że nie wszyscy lubią mieć lodówki do kimchi właśnie w tym pomieszczeniu. To tutaj mamy miejsce na lodówkę, a tutaj kolejna petarda. Wcześniej, jak pamiętacie, używałam właśnie werandy, żeby chować moje rzeczy, co nie zawsze jest plusem, bo werandy niestety są zimnymi, chłodnymi bardzo miejscami, gdzie często właśnie lubi pleśń dostawać się do jedzenia, wilgotnymi latem. Dlatego mam w tym mieszkaniu coś takiego, gdzie właśnie jest moim kolejnym rewelacyjną rzeczą, w której się zakochałam. To właśnie miejsce, gdzie w końcu mogę przechowywać normalnie, sucho moje produkty. Blisko mnie, bez problemu, jestem naprawdę zadowolona z tego. Miejsce na lodówkę bardzo duże, bo Koreańczycy lubią duże lodówki i mamy także kolejne miejsce do przechowywania. Tu i tu. Jest naprawdę tego dużo i mamy oczywiście werandę, gdzie będzie pralka, gdzie jest ten sprzęt do gazu. Dużym zaskoczeniem było to, że ta weranda ona ma podwójne drzwi, czyli podwójne zabezpieczenie przed zimnem, przed chłodem, przed pleśnią. Naprawdę kolejna rzecz, która mnie zdziwiła i uważam, że to jest bardzo duży plus, tym bardziej, że okna są bardzo dobrze tu wykonane. Może sprzęt Magic nie jest jakiś rewelacyjny, ale za to okna, podłoga, wszystko naprawdę wydaje się tutaj rewelacyjnie zrobione. Do tego naprawdę nie było tu żadnej pleśni, chociaż oczywiście trzeba uważać, sprawdzać wszystko za każdym razem. Tu mamy okno i nie jakiś rewelacyjny widok, ale jest. I kolejne półeczki do przechowywania. Tutaj prawdopodobnie, jak ktoś chciał, to była lodówka na kimchi. My nie będziemy mieli, więc będziemy organizować jakiś schowek. Tu jest miejsce na pralkę, podłączenie do pralek. One zawsze mają takie specjalne obniżenie, że jak wylewa się woda z pralki, nie mają właśnie takiego podłączenia jak w Polsce. Idzie przez taką dziurę w odpływ i zawsze te pralki stoją właśnie w obniżeniu, żeby jak lałaby się woda, to właśnie tutaj na dół do tego odpływu. Tu jest miejsce na gaz, czyli ogrzewanie, gaz do kuchenki. W kuchni przechodzimy już do ostatniego pokoju i jest to oczywiście nasza sypialnia, moja i mojego męża. Zapalę światło, tu mamy w ogóle inny włącznik, wszędzie są jakieś inne włączniki, nie ogarniam, ale ważne, że jest, że są. I to miejsce ma właśnie werandę, która jest dużo mniejsza niż tą, którą mamy właśnie na deki, ale myślę, że jest wystarczająca, żeby powiesić pranie i żeby na przykład postawić sobie stolik, o którym planuję na pewno. Mamy
miejsce na air conditioner, czyli taką tutaj dziurę, gdzie wisi air conditioner. Oczywiście miejsce na łóżko, na nasz ten i bardzo duży plus to tutaj to pomieszczenie, ale tam za chwilę wyjdziemy i Wam pokażę. Kiedyś się zastanawiałam, czemu sypialnie w Korei są takie ogromne. Teraz już wiem, po ostatnim filmie Pierogi z kimchi nie wspominałam o tym, że przecież Koreańczycy śpią z dziećmi, więc mają te wielkie takie łóżka. Nam nie jest potrzebne, bo Elia śpi w osobnym pokoju, ale dlatego też te sypialnie są takie ogromne. Pokój dziecięcy dużo mniejszy, a salon jest dużo, a sypialnia dużo większa. No tak jest, tak jest. No, czyli kolejna weranda, kolejne pomieszczenie w naszym mieszkaniu. Ja jeszcze sprawdzam tu sprawdzę. Jest na pewno lepiej to zabezpieczone przed na przykład właśnie wdzieraniem się wody, przed wchodzeniem niepotrzebnie takiego zimna. Tutaj także mamy podwójne okna oraz mamy tutaj wieszak na nasze pranie, które zjeżdża na dół i zjeżdża do góry. Często ostatnio jest demontowane, żeby lać właśnie sobie tutaj na spokojnie wodę, kiedy byśmy chcieli umyć to pomieszczenie, podlać kwiaty, a tutaj jest też pomieszczenie na naszą air conditioner, czyli ten cały sprzęt oraz ta winda bezpieczeństwa, żeby właśnie wydostać się z mieszkania, kiedy się pali. I ostatnie dwa pomieszczenia to jest właśnie moja garderoba. Mój mąż ma swoją, ja mam swoją. Jest to walking small garderoba, czyli bardzo malutkie pomieszczenie, ale jest to taka ukryta szafa, gdzie mogę powiesić swoje wszystkie rzeczy. Już część tutaj wisi, bo przyniosłam swoje płaszcze, żeby ich nie tachać w kartonach. Mamy tutaj miejsce właśnie na sukienki, na spodnie, na wszystko do poskładania, więc naprawdę kolejna rewelacja, której wcześniej nie miałam. Jak chcę, to po prostu zamykam i nie widać nic. Obok od razu jest też lustro, jest miejsce na makijaż. Światło nie jest jakieś mocne, dlatego troszkę mnie nie jest takie mocne, ale zawsze i tak się dodatkowo podświetlam. Jest tu sporo właśnie miejsca także do przechowywania. Mamy na suszarki, mamy na lokówki, mamy na po prostu wszystko, co potrzebujemy do robienia makijażu, więc jest naprawdę fajnie to pomyślane. Ostatnim pomieszczeniem jest to łazienka, której już byliście, bo kojarzycie na przykład to. Tak, to pęknięcie możecie kojarzyć. Jest to oczywiście klasyczna łazieneczka. Tym razem ona jest z prysznicem i ma bardzo fajne, co wcześniej nie spotkałam, to właśnie kontakty po to, żeby wrzucić suszarkę, lokówkę w to miejsce i podłączyć od razu. Naprawdę fajna rzecz. Jest tutaj także ochronka, żeby właśnie jak poleci woda, to żeby się nie przejmować, oraz prysznic. Taki zwykły prysznic, który już widzieliście. I to ja. I mój dzisiejszy wygląd. Niestety po przebojach z naszym kotem. I tak doszliśmy do końca naszego turu po mieszkaniu. Witajcie w moim nowym mieszkaniu, w naszym nowym mieszkaniu, mojego męża i syna. Ja jestem naprawdę zadowolona. O plusach, minusach i różnicach może poopowiadam Wam w innym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do oczywiście polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!